I zdejmujemy tę klapkę. Oczywiście my teraz nie mamy bateryjkę. Wyciągamy tutaj naszą kartę pamięci. Tutaj jest oderwana i kartę SIM, jeśli oczywiście jest, bo musi być. I teraz odkręcamy 4 śrubki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Odkręcamy je wszystkie tutaj. I tu mamy jeszcze 2 śrubeczki do odkręcenia. I została nam jeszcze jedna śrubeczka. I sobie te wszystkie wyciągamy. Tutaj te dwie dość ciężko wychodzą, bo tu są zasłonięte, ale już to je wyciągamy. I teraz, jeśli te już śrubki zostały wyciągnięte, to teraz tutaj podwadzamy naszą obudowę. Tutaj delikatnie z jednej strony. I następnie sobie jedziemy dalej. Tutaj po całej długości. Oczywiście uważajmy na te klawisze boczne, by je nie uszkodzić. Robimy to delikatnie i wyciągamy nasz korpusik. Tutaj na nim widzimy zasięg. Tu jest złącze naszego ładowania, kostka. I tutaj nam wyskoczył głośnik w tym miejscu. I tu mamy płytę główną. Tutaj po wysuwie podwadzamy delikatnie do tych wszystkich stron. I teraz musimy nasz wysuw wsunąć z powrotem. Dzięki temu mamy tutaj wiszącą taśmę. I tutaj z tej strony podwadzamy naszą taśmę. Tutaj wewnątrz. I widzicie, że taśma została już odłączona. I tu jeszcze na płycie możemy wymontować. Tu widzicie, wibracja jest spojona. Karta pamięci niestety też z naszą płytą. I tu możemy jeszcze aparacik, widzicie, wymontować. I odkładamy na bok naszą płytę. I teraz, moi drodzy, będziemy dobierać się do naszego tutaj przodu. Jeszcze wspomnę, że taśma nasza jest tutaj, widzimy, w dość dobrym stanie. I wysuwamy całkowicie wysuw. I tutaj u samej góry widzimy 2 śrubki mamy do odkręcenia. One są w takim samym rozmiarze jak poprzednie, ale troszkę krótsze. I odkładamy w inne miejsce. I teraz podwadzamy tutaj mniej więcej w tym miejscu. Tutaj po całej długości. Staramy się tutaj tą naszą obudowę przednią tutaj odłączyć. Tutaj dość ciężko, jeśli chodzi o ten przód. Troszkę tu nam za ciężko tutaj idzie, więc musi tu gdzieś jeszcze śrubki muszą być, musimy je poszukać. My sobie tutaj może wysuniemy ten wysuw i tutaj tą klaturkę wyciągniemy, bo nam przeszkadza. I tutaj poszukamy sobie śrubek. Bo tutaj są gdzieś w tym, są śrubeczki, widzimy, tu jest jedna i druga. Takie same jak właśnie u samej góry, więc sobie je odkręcamy. I naszą taśmę tutaj przekładamy.
Tutaj uważamy, by ją nie uszkodzić. Tutaj śrubeczki odkładamy od razu. I druga jest. I tutaj taśmę musimy, jak widzicie, na skos. Na skos dać, bo tak ją możemy tutaj uszkodzić. O, i nam przeszła po skosie. I tu jest ten cały wysuw tego telefonu. I tu już mamy prawie wszystko na gotowe. Nie musimy tutaj nic podwadzać, tylko tutaj jest tasiemka. W tym miejscu tu jest druga. I tutaj wystarczy tą tasiemkę oderwać od naszego tutaj wyświetlacza delikatnie i mamy nasz wyświetlacz. Ale zobaczcie, że jeśli chodzi o wyświetlacz w tym telefonie, to on jest właśnie tutaj połączony z tą tasiemką. Tak troszkę to dziwnie wygląda. Mało kiedy tak jest zrobione. Przeważnie zawsze do naszej płyty głównej. No i mamy nasz wyświetlacz z tej Nokii. I tutaj już jest prawie telefonik goły. Jeśli chcemy tutaj wymienić tu cały przód, no to wystarczy tutaj podwadzić. O, i wszystko nam się, jak widzimy, już rozlatuje. Wyświetlacz. I to wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych modeli klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego modelu telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!